nami i posłuchać wykładu, a właściwie wprowadzenia do, mamy nadzieję, dyskusji o spektaklu, ponieważ to, co przygotowałyśmy, jest związane ze spektaklem, sprawdzonym spektaklem i z tym, co było źródłem i jedną z inspiracji dla spektaklu. Chciałabyśmy dzisiaj porozmawiać o polityczności niepełnosprawności i o proteście. Chciałybyśmy też wprowadzić taki kontekst historyczny dla naszych rozważań, których takim głównym, centralnym punktem będzie protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie. Natomiast chciałybyśmy na to spojrzeć z takiej szerszej perspektywy, uwzględniając kategorie dla nas tutaj dzisiaj najważniejsze, kategorie widzialności i słyszalności w kontekście performatywności, protestu, ale też myślimy o tym w kontekście jakby budowania takiej świadomego kontekstu historycznego dla działań o charakterze protestu, o charakterze manifestacji, walki o prawo do posiadania praw. Dlatego też przywołamy kilka faktów, kilka punktów z historii związanych z tradycją powstawania, narodzin ruchu osób z niepełnosprawnościami walczącego o podstawowe prawa, w tym właśnie to prawo do posiadania praw. Tom Shakespeare, jeden z najważniejszych badaczy współtworzących w Wielkiej Brytanii studia o niepełnosprawności, w jednym ze swoich wczesnych artykułów z lat 90. pokazuje, że w latach 70. i później osoby z niepełnosprawnościami zaczęły stanowić nową, zwartą siłę polityczną. Badacz pokazuje ten proces na przykładzie działań aktywistów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, gdzie ruch walczący o prawa osób z niepełnosprawnościami, tworzony przez same osoby z niepełnosprawnościami, wyłonił się i skonsolidował wyraźnie właśnie w tym okresie, w latach 70., stając się siłą rozpoznawalną m.in. dzięki przyjętym strategiom działania i walki, uwidaczniającym określone problemy i przede wszystkim zaznaczającym z wielką siłą obecność osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. I to jest obecność, która tutaj jest znacząca, ponieważ to jest obecność tych osób jako aktywnych członków społeczeństwa domagających się równych praw i uznania. Wśród stosowanych strategii działania i walki o prawa najbardziej kluczowe będą dla nas dzisiaj różne formy protestu, od manifestacji po okupację i właśnie ich performatywna siła. Jeżeli chodzi o tę kategorię widzialności, o której powiedziałam na początku, to chciałybyśmy ją tutaj widzieć w perspektywie rozważań dwóch ważnych dla nas badaczek. To będzie Petra Coopers i Rosemary Garland-Thompson. Petra Coopers, która w swoich rozważaniach na temat niepełnosprawności i performansu, niepełnosprawności i teatru bazuje na takim rozróżnieniu, czy takich dwóch kategoriach hiperwidzialności i niewidzialności. Ona mówi o tym, że osoby z niepełnosprawnościami właśnie są niejako zamknięte w takiej podwójnej pułapce. Z jednej strony są właśnie niewidzialne jako członkowie społeczeństwa, pełnoprawni członkowie społeczeństwa współtworzący przestrzeń publiczną, a z drugiej strony w momencie pojawienia się w tej przestrzeni stają się automatycznie hiperwidzialni. Czyli ich obecność wyłamuje się z takiego zwykłego porządku widzialności i staje się w pewnym sensie nadobecnością. I chciałybyśmy się zastanowić nad tym, jak właśnie tę nadobecność można wykorzystać jako strategię walki, również walki o charakterze politycznym. Tą walkę też rozumiemy dwutorowo, to znaczy z jednej strony jako walkę w postaci konkretnych ruchów i protestów wprost definiowanych jako protesty polityczne, z drugiej strony na polu performansu, który te kwestie walki o prawa podejmuje i też im się krytycznie przygląda, badając strategie stosowane w ramach tego typu walki. Powiedziałam o Petrze Coopers. Drugą badaczką, o której wspomniałam, jest Rosemary Garland-Thompson, która z kolei w swoich pracach poświęca dużo miejsca kategorii spojrzenia, szczególnego rodzaju spojrzenia, jakim jest gapienie się. I ona z kolei mówi o tym gapieniu się jako takiej szczególnej relacji
która z jednej strony podlega tabuizacji w społeczeństwie, to znaczy jest objęta pewnego rodzaju zakazem, który formułowany jest bardzo często, to jest taka paradygmatyczna sytuacja zakazu, który formułuje matka wobec swojego dziecka, mówiąc mu: nie gap się na kogoś, tak, kto no właśnie jakby swoją obecnością wyróżnia się w tej przestrzeni. Ale z drugiej strony Rosemary Garland Thomson mówi o tym, że to gapienie się jest sytuacją dużo bardziej skomplikowaną. To znaczy to jest sytuacja według niej, w której obydwie strony są aktywne. Nie tylko ten, który się gapi, ale też ta druga strona, to znaczy ten, którego to spojrzenie dotyczy. I teraz Justyna chciałaby troszeczkę więcej o tej relacji opowiedzieć. I kategoria, która tutaj pojawia się w tych rozważaniach, a która dla badaczki jest bardzo ważna, to jest kategoria zaangażowania. I wydaje nam się, że owa kategoria zaangażowania, która jest tutaj formułowana jako przynależna i gapiącemu się, i osobie, która się gapi, to jest sytuacja, która jest takim punktem wyjścia do zbudowania relacji. Zaangażowanie jako gapienie się jako zaangażowanie, które pozwala po pierwsze zobaczyć, przekraczając ten pierwszy etap zdziwienia czy zadziwienia, z którego gapienie jako taka reakcja fizjologiczna wynika, i jest później w tym kolejnym etapie, czy może się rozwinąć w sytuację spotkania. Jeżeli tylko pozwolimy sobie, czy odważymy się na to, żeby nie spuszczać wzroku, bo tak naprawdę to spojrzenie, którym siebie nawzajem w relacji podmiotowej obdarzamy, ma rzeczywiście tę moc zmiany w naszych funkcjach poznawczych. I ta zmiana jest tutaj jakimś takim bardzo istotnym elementem rozważań Rosemary Garland Thomson. I wydaje mi się też, że jeżeli tutaj używamy tej kategorii zaangażowania łączonej z tym, co widzimy, kogo widzimy i co nas w tej obecności zadziwia, to jesteśmy bardzo blisko sytuacji protestu właśnie. Protestu jako takiej formuły, protestu także w tym charakterze performatywnym, który to zakłada nie tylko obecność, ale też taką obecność, która poprzez to, że pojawia się w przestrzeni publicznej i formułuje swoje postulaty, potrzeby i domaga się swoich praw, staje się tym samym ważnym bardzo czynnikiem zmieniającym przestrzeń publiczną, tę przestrzeń publicznej widzialności. I właśnie o taką perspektywę nam tutaj by chodziło, to znaczy nie tylko o to, by być widocznym i zauważonym, ale by również zmieniać warunki owej relacji opartej na spojrzeniu i definiować ją w taki sposób, by możliwe było przeformułowanie spojrzenia na niepełnosprawność i zbudowanie jakby nowych kategorii i nowych perspektyw rozumienia niepełnosprawności. I teraz to nowe rozumienie niepełnosprawności, czy jakby to rozumienie niepełnosprawności, o którym dzisiaj chciałybyśmy trochę więcej opowiedzieć, bazuje oczywiście na konkretnych ruchach aktywistów działających od lat 70. w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, ale też z tych ruchów wyłonił się bardzo ważny dla brytyjskich studiów o niepełnosprawności społeczny model niepełnosprawności, który między innymi swoje źródła lokuje w działalności intelektualnej i politycznej Związku Niepełnosprawnych Przeciwko Segregacji, czyli UPIAS. Jest to brytyjska organizacja, która zawiązała się na początku lat 70. w Wielkiej Brytanii i też z ich manifestów i dokumentów, które stworzyli członkowie UPIAS, wyprowadzona jest bardzo ważna koncepcja właśnie niepełnosprawności jako kategorii społecznej i społecznie konstruowanej i definiowanej.
I też z jednego z dokumentów UPIAS, dyskusji, którą oni przeprowadzili w 1976 roku z inną organizacją Disability Alliance, wyprowadzone jest takie podstawowe rozróżnienie ważne w ramach tej perspektywy badania niepełnosprawności, to znaczy rozróżnienie na niepełnosprawność, czyli disability, i uszkodzenie, czyli impairment. Uszkodzenie jest tutaj traktowane jako pewna właściwość ciała, w gruncie rzeczy neutralna jako taka. Natomiast niepełnosprawność jest postrzegana jako pewne kategorie właśnie nakładane na indywidualne uszkodzenie i te kategorie są definiowane społecznie i też doprowadzają do społecznej opresji i izolacji. Członkowie UPIAS piszą w ten sposób: niepełnosprawność jest czymś, co zostaje narzucone na nasze uszkodzenia przez bezpodstawną izolację i wykluczenie z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. I z tej perspektywy to społeczeństwo jest głównym czynnikiem uniepełnosprawniającym konkretne osoby i przyjęcie takiej perspektywy pozwoliło też sformułować konkretne postulaty mające na celu doprowadzenie do określonej zmiany społecznej uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Żeby tak się mogło stać, grupa ta musiała się uwidocznić jako grupa doświadczająca określonego ucisku społecznego i domagająca się krytycznego spojrzenia na to, jak sposób urządzenia świata, w którym funkcjonujemy, a który przyjmujemy za neutralny, oparty jest na pewnej niepisanej i przezroczystej kategorii normy i normatywności, a de facto wyklucza on z życia społecznego, z przestrzeni społecznej bardzo dużą część społeczeństwa. Natomiast poza postulatami, które za tym idą, związanymi z dostępnością transportu, z nowym myśleniem o architekturze jako architekturze inkluzywnej, o dostępności przestrzeni instytucji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, idą też postulaty związane właśnie ze zmianą postrzegania osób z niepełnosprawnościami i z krytycznemu spojrzeniu na to, jak strategie reprezentacji niepełnosprawności podtrzymują dyskurs zależności i niesamodzielności, w który wtłaczane są osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj powraca nam w pewnym sensie ta kwestia i spojrzenia, ale też słyszalności, prawda? Bo to chodzi i o przedefiniowanie tego pola patrzenia, ale też oczywiście w tej przestrzeni tak widzialności chodzi o to, żeby usłyszeć konkretne postulaty i usłyszeć konkretne głosy. Tom Shakespeare, którego przywołałam na początku, on pokazuje, jak ten ruch polityczny osób z niepełnosprawnościami wyłaniający się w tym samym okresie mniej więcej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii różni się w tych dwóch krajach w zależności od kontekstu i też jakby historii wpisanej w tradycję walk o prawa. Natomiast i w jednym i w drugim przypadku, co Szekspir podkreśla, w początkowym okresie najważniejsze było to, że osoby z niepełnosprawnościami decydowały się na bezpośrednie działanie w przestrzeni publicznej, które właśnie związane było też między innymi z tym uwidocznieniem się jako grupa. I to jest jakby niebagatelna sprawa, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że osoby z niepełnosprawnościami przez długi czas, przez długie dekady żyły w izolacji, więc jakby ta kwestia uwidocznienia się jako grupa, jako zbiorowość, która może formułować pewne wspólne, określone postulaty, jest tutaj bardzo ważna. I chciałam tutaj przywołać jedną kwestię, jakby jeden mały taki punkt z tej historii aktywizmu związany właśnie z tym uwidocznieniem się osób z niepełnosprawnościami jako grupa. Niestety nie mamy dzisiaj tutaj sprzętu, który pozwoliłby nam zaprezentować zdjęcia, więc musimy sobie trochę to wyobrazić. Ja postaram się opowiedzieć i trochę też będziemy opowiadać o tym, ale chciałam się odwołać do fotograficznego archiwum Toma Olina, który jest fotografem dokumentującym protesty i działania aktywistów w Stanach Zjednoczonych od lat 80., no niemalże do dzisiaj. Parę lat temu gdzieś jego działalność trochę wyhamowała, ale to jest kilka dekad dokumentacji
i badania przy okazji tych ruchów o charakterze politycznym. I Tom Olin, poza tym, że był fotografem bardzo aktywnym, był również edukatorem i asystentem pracującym między innymi z osobami z niepełnosprawnościami, innymi wykluczonymi. I opowiadał o tym, jak jednego razu w czasie wykładu, lekcji, w której brał udział jedyny chłopak z całej placówki, który jeździł na wózku, Tom Olin pokazał zdjęcie z protestów z różnych miast, protestów, które potem były nazywane protestami wojowników na wózkach. To były protesty, w których brało kilkadziesiąt, kilkaset osób na wózkach, które przejeżdżały w takiej zmasowanej grupie, jako taka masa krytyczna przez ulice poszczególnych miast w Stanach. To były też osoby, które oprócz tego, że blokowały drogi swoim przejazdem, też blokowały autobusy, przypinały się do tych autobusów. Jakby to były takie protesty, w których stosowano również środki nie do końca legalne z punktu widzenia władz miasta, które zresztą też w określony sposób reagowały, wysyłając policję przeciwko protestującym, więc to były walki rzeczywiście czasami bardzo, bardzo ostre, ale też bardzo stanowcze. No i Tom Olin, pokazując te zdjęcia, jakby zauważył reakcję bardzo silną tego chłopaka, który jeździł na wózku i który mówił, że te zdjęcia bardzo go poruszyły, bo on pierwszy raz w życiu zobaczył, że tak duża jest grupa osób jeżdżących na wózku i że on nie miał o tym pojęcia. Nie miał pojęcia, że jest tylu podobnych do niego i nagle jakby zrodziła się w nim ta świadomość przynależności do pewnej szerszej grupy. Tożsamości o charakterze grupowym, co jest tutaj bardzo ważne. Dodałabym jeszcze to, jak Tom Olin definiował swój aktywizm z tej perspektywy fotografa i aktywizm z perspektywy fotografii. Otóż nawiązując do wspomnianej wcześniej teorii gapienia się i do tego, że gapienie się jest reakcją związaną ze zdziwieniem i reakcją na to, czego się nie spodziewamy zobaczyć, co wymyka się jakimś naszym w ogóle przyzwyczajeniom poznawczym. Tom Olin stwierdził, że fotografia pozwala zatrzymać obraz, od którego w przestrzeni publicznej częstokroć odwracamy wzrok, ponieważ jest to społecznie wyuczona reakcja. O tym wspominała Ewelina. Reakcja, która zawiera się w tym wezwaniu nie gap się. Otóż Tom Olin w fotografii właśnie widzi tę szansę na zatrzymanie obrazu i w fotografii, która nagle staje się dzięki rozwojowi prasy, dzięki możliwościom multiplikowania tych obrazów, staje się faktycznym narzędziem dokonywania zmiany społecznej. Co więcej, Tom Olin wskazuje i tak też wielokrotnie w różnych wywiadach gdzieś podkreśla ten aspekt swojego zaangażowania politycznego, że on zatrzymuje te momenty, w których przestrzeń, w której funkcjonujemy, odsłania swoje urządzenia, tak? Znaczy odsłania to, jak jest urządzona. Odsłania też taką przemoc, która jest wpisana w tę przestrzeń wspólnie zamieszkiwaną i pokazuje, że takie deklaratywne hasła mówiące o demokratyzacji przestrzeni publicznej, o jej dostępności są właśnie deklaratywne, a że tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. I poprzez fotografię właśnie, która dokumentuje, jak Ewelina wspominała, Tom Olin był również opiekunem socjalnym i uwieczniał osoby, z którymi pracował jako opiekun, osoby z niepełnosprawnościami w sytuacjach codziennych, czyli jakby bardzo często w sytuacjach, w których musiały się mierzyć z różnego rodzaju trudnościami wpisanymi w przestrzeń publiczną właśnie. I ja tutaj tak adworcem troszeczkę chciałabym powiedzieć o takiej parze aktywistów związanej z tym przełomem lat 70. w Wielkiej Brytanii, Steven i Maggie Davis, którzy mieli porażenie i poruszali się na wózkach. I takim ich bardzo ważnym postulatem, jako że
osoby poruszające się na wózkach były częstokroć w Wielkiej Brytanii mieszkańcami ośrodków, domów pomocy, takich odpowiedników domów pomocy społecznej, to ich postulatem było, by się usamodzielnić. I jedyną możliwością tak naprawdę, by do tego doszło, tak oni akurat to definiowali, było stworzenie komfortowych i dogodnych warunków architektonicznych w przestrzeniach domowych. I to, co jest niesamowite, bo tutaj też fotografia odgrywa ważną rolę, że no, jak w ogóle pokazać aktywizm w przestrzeni prywatnej. Przestrzeń prywatna jest zwykle tą przestrzenią za zamkniętymi drzwiami, do której to publiczne nie ma dostępu. A rzeczywiście taki zapał i jakaś idea, która stała za postawą Davisów, no, sprawiło, że oni powołali spółdzielnię, która rzeczywiście stworzyła mieszkania dostosowane do ich potrzeb. I w Wielkiej Brytanii pojawiły się zdjęcia z prywatnego mieszkania Davisów, gdzie rzeczywiście te bariery architektoniczne zostały zlikwidowane, czyli wysokość mebli kuchennych, sanitariatów została dostosowana wysokością do ich potrzeb, gdzie wszędzie pojawiały się uchwyty na odpowiednich wysokościach, które umożliwiały też samodzielne przemieszczanie się. I to był jakby taki apel skierowany do społeczeństwa, pokazujący, że ta opieka, do której niejako systemowo osoby takie jak Davisowie były, no gdzieś była im narzucana poniekąd ta opieka, że mogą żyć samodzielnie, potrzeba tylko i aż stworzenia w myśleniu architektonicznym, planowaniu architektonicznym odpowiednich warunków. Ale tutaj znowu, no właśnie fotografia pozwoliła zobaczyć te prywatne przestrzenie i ten projekt architektoniczny stał się rzeczywiście jednym z takich ważnych manifestów lat 70. Tutaj oczywiście mówimy o tej przestrzeni publicznej i o działalności w przestrzeni publicznej, ale no, tak jak Justyna powiedziała, cały czas musimy pamiętać o tym przenikaniu się publicznego i prywatnego i że to jest właśnie jakby to wyjście, prawda, z tym, co prywatne i z tym, co codzienne, z tym, z czym osoby z niepełnosprawnościami zmagają się na co dzień, w przestrzeni publicznej uczynienie z tego kwestii politycznej, z własnej codzienności. Tutaj wracając do konkretnych akcji i takich przykładów gdzieś dla nas znamiennych, pokazujących różne strategie, chciałybyśmy teraz przywołać akcję, która miała miejsce w 1977 roku w San Francisco. To była akcja okupacyjna, akcja nazywana okupacją 504. Od numeru sekcji w dokumencie nieco wcześniejszym, 4 lata wcześniejszym, z 1973 roku, dokumencie, który regulował prawa o rehabilitacji w Stanach Zjednoczonych, w którym to właśnie ta sekcja 504 zawierała taką deklarację czy postulat o zniesieniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i dopuszczeniu ich, włączeniu w sferę publiczną, umożliwienie dostępu do przestrzeni publicznych. Natomiast w ocenie osób z niepełnosprawnościami i aktywistów, którzy już wtedy się zrzeszali w wyraźne związki i grupy, no to ta deklaracja, ten zapis w ogóle nie pociągał za sobą żadnych konkretnych regulacji prawnych, w związku z czym nie miał żadnego odzwierciedlenia w życiu codziennym i w poprawie tych warunków życia i dostępności rzeczywiście do sfery publicznej. W związku z czym po 4 latach nieudanych zabiegów, petycji, pisania listów, lobbowania i tak dalej, doszło do zmasowanej akcji protestacyjnej, która miała miejsce w całych Stanach Zjednoczonych, w kilkunastu miastach. Natomiast tylko w San Francisco ten protest przekształcił się w okupację, która jest nazywana najdłuższą pokojową okupacją budynku rządowego w Stanach Zjednoczonych. To była okupacja Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Pomocy Społecznej. Trwała 26 dni. W
W tej okupacji brało udział około 120 aktywistów, osób z niepełnosprawnościami. Im towarzyszyły osoby wspomagające, w tym również tłumacze języka migowego, ponieważ tę grupę protestujących stanowiły osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami. Osoby głuche, osoby niewidome, osoby poruszające się na wózku, o kulach, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi. I to, co jest podkreślane, to to, że cała ta grupa, ogromna grupa, ponad 100 osób, kilkudziesięciu osób, żyła w tej przestrzeni, no właśnie przestrzeni publicznej, zupełnie niedostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w bardzo ciężkich warunkach. Sama ich obecność jakby pokazywała niedostosowanie tej przestrzeni, ale też to, co jest podkreślane, to, że pomimo tych ciężkich warunków oni zdołali tak długo wytrwać dzięki solidarności i wzajemnej pomocy i też, że w czasie tego protestu uczyli się siebie nawzajem i nawzajem jakby swoich niepełnosprawności, w związku z czym jakby powstała rzeczywiście taka grupa, która mogła mówić wielogłosowo o bardzo różnych typach potrzeb. Strona rządowa, władze zareagowały oczywiście bardzo stanowczo w tej sytuacji i na różne sposoby próbowały ten protest zakończyć, stosując różne strategie, od odłączania linii telefonicznych po ogłaszanie fałszywych alarmów bombowych przez FBI. Natomiast ta grupa nie dała się rozproszyć i po kilkunastu dniach wyłoniła się z niej grupa reprezentantów, która udała się do Waszyngtonu, próbując bezpośredniego nacisku na władze w Waszyngtonie i rzeczywiście udało się doprowadzić do podpisania konkretnych regulacji wprowadzających w życie właśnie ten zapis z 1973 roku. Natomiast to był pierwszy krok. To nie znaczy, że już wtedy aktywiści wywalczyli wszystko. Protesty trwały przez kolejne kilkanaście lat i takim zwieńczeniem protestów w Stanach Zjednoczonych było podpisanie w 1990 roku no, najważniejszego dokumentu dla osób z niepełnosprawnościami w USA. To jest dokument Americans with Disabilities Act. I to jest akt, który rzeczywiście reguluje różne kwestie prawne, począwszy od kwestii zatrudnienia, poprzez kwestie dostępu do instytucji publicznych, po kwestie równości i dyskryminacji, jeżeli chodzi tak o dyskurs itd., itd. Natomiast też tutaj warto wspomnieć, że kilka miesięcy przed podpisaniem tego aktu przez George'a Busha doszło do kolejnego znamiennego protestu, który wpisał się w historię też wyobraźnię i też jakby funkcjonuje wyraźnie jako obraz tamtejszego ruchu, to znaczy to jest akcja nazywana Capitol Crawl, w której osoby poruszające się na wózkach bądź też za pomocą innych urządzeń wspomagających porzuciły te urządzenia i postanowiły wspiąć się o własnych siłach po niemalże 100 schodach właśnie tak do Kapitolu, zaznaczając w ten sposób znowu po raz kolejny, tak, w takim bardzo wyraźnym geście kwestię niedostosowania przestrzeni do ich potrzeb, ale też jakby zaznaczając bardzo wyraźnie właśnie własną obecność w tej przestrzeni. Tak, to jest oczywiście jakby kwestia, która nie daje się sprowadzić tylko i wyłącznie do spraw związanych z architekturą i przystosowania, prawda, architektonicznego, ale to, że to jest właśnie to miejsce, tak, że to jest jakby główne miejsce, jakby centrum, w którym zapadają decyzje polityczne, jest tutaj kluczowe, bo to jest ta scena jakby najbardziej widzialna, to jest ta scena, na którą skierowane są wszystkie spojrzenia i niezależnie od tego, jak można oceniać skuteczność tego protestu, sami aktywiści chcą w tym widzieć jakby ten decydujący moment i decydujący jakby aspekt, tak, tą kroplę, która przepełniła czarę i jakby doprowadziła rzeczywiście do podpisania tego aktu. Niektórzy są trochę bardziej sceptyczni, mówiąc o tym, że tak czy inaczej jakby tak ten dokument zostałby podpisany, natomiast jako taki symbol rzeczywiście to się wpisało i funkcjonuje na zasadzie bardzo mocnego obrazu uwidaczniającego tę obecność i obecność tej grupy jako grupy politycznej.
I jeszcze na koniec chciałabym tutaj wrócić do Londynu. Na samym początku powiedziałam o akcjach związanych z protestami dotyczącymi dostępności transportu. I na początku lat 90. rzeczywiście miało miejsce kilka takich protestów, w ramach których aktywiści przypinali się kajdankami do autokarów i autobusów, byli ściągani przez policję i jakby wszystkie spojrzenia, bo to chodziło też o to uwidocznienie, prawda, spojrzenia mediów były na nich skierowane. Ale też w Wielkiej Brytanii ten ruch miał od początku bardzo wyraźnie zarysowany jeszcze jeden cel, to znaczy zmianę postrzegania. Właśnie tutaj jak mówimy o tym spojrzeniu i tej redefinicji tego pola spojrzenia, to jest to bardzo ważne, ponieważ tam w Londynie właśnie bardzo często wysuwano takie postulaty, żeby zmienić sposób reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w sferze publicznej, w tym w mediach. I dlatego bardzo ważne były tam również akcje wymierzone przeciwko organizacjom charytatywnym. I tutaj chciałam przywołać jedną z takich akcji, jest to akcja Stop Teleton. Teleton to była taka akcja charytatywna przeprowadzana w różnego rodzaju stacjach telewizyjnych, przede wszystkim komercyjnych stacjach telewizyjnych w różnych miejscach na świecie, która polegała na tym, że przez około dobę, kilkadziesiąt godzin z rzędu jakby cała stacja zaangażowana była w prowadzenie takiej telewizyjnej akcji charytatywnej. Widzowie mogli dzwonić i wpłacać datki no właśnie poprzez połączenia telefoniczne. Natomiast przez cały czas oczywiście prezentowany był program artystyczny, w ramach którego pokazywane były też osoby z niepełnosprawnościami. I właśnie to, w jaki sposób były pokazywane, budziło bardzo żywy opór aktywistów, osób z niepełnosprawnościami, które walczyły no między innymi właśnie o tę zmianę sposobu reprezentacji, no bo ten sposób pokazywania niepełnosprawności sprowadzał się do tego, by wzbudzić litość. Tak, opierały się właśnie na tej kategorii litości i współczucia i tak jak sami aktywiści o tym mówią, im bardziej żałosnego kalekę pokażemy, tym więcej datków zdobędziemy. Oni się przeciw temu bardzo mocno zbuntowali i tutaj myślę, że warto przywołać jedną z akcji, która miała charakter również artystyczny. Mam tutaj na myśli akcję Tony'ego Hittona, Shaken Not Stirred, który w czasie konferencji zwołanej właśnie z powodu tego protestu aktywistów z niepełnosprawnościami przeciwko Teletonowi. Na tę konferencję prasową rzeczywiście przybyło bardzo wielu reprezentantów prasy i telewizji. Tam w tej przestrzeni konferencyjnej stworzona została taka instalacja z 1600 kilkudziesięciu puszek do zbierania datków ułożonych w taką piramidę, w którą Hitton w pewnym momencie znienacka wjeżdżał z rozpędem i też wymachując protezą nogi nad głową, rzucał w tę piramidę. Oczywiście te puszki się rozsypywały z wielkim hałasem, on wyjeżdża z tej przestrzeni i znika. I jakby taka szokowa interwencja w samym środku tej konferencji miała zadziałać na zasadzie takiego bardzo mocnego gestu, pokazującego to, że nie zgadzamy się również na hierarchię obowiązującą w ramach organizacji charytatywnych, które są tworzone przez osoby z niepełnosprawnościami, a decydują o tym, w jaki sposób tak działa się na rzecz samych zainteresowanych. I teraz tych kilka przykładów, które tutaj przywołujemy i o których opowiadamy, to są takie przykłady, które pokazują różne strategie walki, różne strategie oporu o charakterze politycznym, ale też chciałybyśmy, żeby one utworzyły swego rodzaju taki kontekst dla tego, co możemy zaobserwować w Polsce, a myślimy, że możemy zaobserwować no właśnie te początki wyłaniania się ruchu osób z niepełnosprawnościami jako wyraźnej siły politycznej. Ja teraz będę wprowadzać już opowieść o spektaklu, ponieważ zarówno akcje, o których opowiadała Ewelina, jak i te sytuacje, o których chciałabym teraz wspomnieć, towarzyszyły pracy nad spektaklem. Tej pracy towarzyszyła też praca nad książką, która Niepełnosprawne społeczeństwo, która poświęcona jest performatywnej sile protestu, co stanowi też jej podtytuł. Jest bardzo takim świadomym gestem i próbą
umieszczenia protestu w Sejmie w historii podobnych gestów politycznych, które faktycznie zmieniły prawa obecności osób z niepełnosprawnościami na Zachodzie. Na różny sposób w Wielkiej Brytanii, na różny sposób w Stanach Zjednoczonych, ale jednak rzeczywiście okazały się bardzo skuteczne. I teraz ja chciałabym Państwu zacytować, bo tym się dzieliłam z twórcami spektaklu jako inspiracją przy pracy nad spektaklem. Chciałabym Państwu zacytować treść petycji mieszkańców Szczecina, która bardzo mnie uderzyła. A też ta petycja pojawiła się zaraz na początku naszej pracy nad spektaklem i zbieraniem w ogóle takiego zbioru różnych gestów obecności osób z niepełnosprawnościami. I teraz tak, cytuję. My, mieszkańcy Szczecina i okolicznych miejscowości, zwracamy się do władz miasta o podjęcie konkretnych kroków w celu przeciwdziałania zakłócania działania komunikacji miejskiej w naszym mieście. Od dłuższego czasu komunikacja miejska jest paraliżowana przez jedną kobietę, a policja oraz inne organy nie potrafią sobie z nią poradzić. Kobieta poruszająca się na wózku elektrycznym, określana przez mieszkańców mianem Balbina, blokuje autobusy i tramwaje, przez co normalni mieszkańcy mają problemy z dotarciem na czas do pracy, czy z odebraniem swoich pociech na czas ze szkół czy przedszkoli. Jako mieszkańcy mamy dość życia w strachu. Czy na trasie naszego środka transportu nie spotkamy tej pani? Zwracamy się więc do prezydenta miasta Szczecin o wystosowanie konkretnych kroków w celu uwolnienia mieszkańców spod terroru, jaki na komunikację miejską sprowadza owa pani Bogusia. Aktualizacja, 4 lipiec 2018. Jako autor petycji dziękuję serdecznie panu redaktorowi za nagłośnienie naszej skromnej sprawy. To dzięki panu możemy się zebrać i wspólnie wyrazić swój sprzeciw. My, jako zwykli mieszkańcy naszego pięknego miasta, jesteśmy zmęczeni zachowaniem pani Bogumiły. Wybaczcie, jeśli mylę się w imieniu i prosimy, by ktoś w końcu pomyślał o nas. W komentarzach pod petycją, które staram się śledzić, pojawiła się propozycja zastosowania artykułu 68, paragraf 1, pierwszy. Kto nie zachowując należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny, gdyż wjeżdżanie pojazdem w postaci wózka elektrycznego pod środek komunikacji miejskiej wyczerpuje znamiona stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako że sytuacja ta powtarzała się wielokrotnie, a na zaniechanie takich działań próżno szukać nadziei, sugerujemy zastosowanie artykułu 86, paragraf 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w paragrafie 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Nie sugerujemy tego, by gnębić panią odpowiedzialną za naszą gehennę, ale by zapewnić jej i nam bezpieczeństwo. Jej zachowanie nie przemawia za tym, by była osobą na tyle odpowiedzialną, by poruszać się jako kierowca pojazdem silnikowym, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych lub samej siebie. Prosimy więc, aby osoby odpowiedzialne za zapewnienie nam i jej bezpieczeństwa złożyły wniosek do sądu o wydanie dla tej pani zakazu prowadzenia jej pojazdu. Na początku czasowo, a jeśli podjęte kroki nie będą skuteczne, zastanowić się nad stałym zakazem. Pozwalam sobie przeczytać całą treść tej petycji, ponieważ pojawia się tutaj bardzo wiele, powiedziałam, figur retorycznych, które uobecniły się także podczas protestu w Sejmie. Jedną z pierwszych bardzo rzucających się w uszy kategorii jest ta kategoria bezpieczeństwa, to znaczy i poczytalności. Bardzo szybko pojawia się i zostaje wyrażone poczucie lęku i strachu związane z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji, które w przestrzeni publicznej, fizycznych reakcji tak naprawdę, które w przestrzeni publicznej mogą nas spotkać ze strony osoby, która porusza się inaczej, porusza się w innym pojeździe, w wózku elektrycznym, ale też pojawia się ta kategoria właściwie szaleństwa i terroru. To znaczy Bogumiła D. terroryzuje mieszkańców Szczecina
I tak naprawdę to, co jest ciekawe, to jeżeli przeszukają sobie Państwo internet, YouTube pod tym względem pozwala zobaczyć wiele takich nagrań i filmów, to Bogumiła D. stosuje strategię aktywistów z lat 70. właśnie i nawet są takie zdjęcia, no właśnie niestety ze względu na brak projekcji nie jesteśmy w stanie Państwu tego pokazać, ale mogą nam Państwo uwierzyć, że są takie zdjęcia z Wielkiej Brytanii aktywistów na wózkach elektrycznych, dokładnie takich, jakimi porusza się pani Bogumiła, i blokujących czy wjeżdżających pod autobusy, które nie chcą ich zabrać. Bo rzeczywiście sytuacja w Szczecinie wygląda tak, że ten wózek nie mieści się w kryteriach tego, czym jest wózek inwalidzki, tak? Bo ma silnik, czy jest też wózkiem trochę cięższym. I rzeczywiście ze strony mieszkańców pojawiły się takie zarzuty, że pani Bogumiła celowo wjeżdża mieszkańcom, użytkownikom komunikacji miejskiej na stopy, czy że chce ich uszkodzić, czy zakłóca taką ich intymną przestrzeń fizyczną. No i oczywiście jest nieobliczalna. I tutaj ta figura szalonej terrorystki, figura osoby właśnie takiej niepoczytalnej, ale też niebezpiecznej, jest bardzo symptomatyczna i myślę, że to, co jest też niezwykłe, to na co Ewelina zwróciła uwagę. Znaczy, kiedy jesteśmy jako grupa i kiedy działamy i walczymy jako grupa, to jest to manifestacja, która od razu jakby zostaje w inny sposób rozpoznana, to znaczy rozpoznana tożsamościowo. Natomiast jeżeli pojawia się w tej przestrzeni publicznej pojedyncza obecność, to ona bardzo szybko zostaje zmarginalizowana i unieszkodliwiona właśnie poprzez zepchnięcie jej w te figury wykluczonych. I to, co też jest bardzo tutaj ciekawe, to, że te kategorie związane z chorobą, z pewną nieobliczalnością, ale też z jakąś taką sytuacją epidemiologiczną, to są kategorie, które pojawiły się podczas protestów w Sejmie. I to rzeczywiście, co jest ciekawe, to że znowu pojawiają się te kategorie z pewnego marginesu, którymi dyskurs polityczny próbuje sobie poradzić z obecnością, która w przestrzeni sejmowej sceny, czyli jakby w centrum życia publicznego, w tej przestrzeni najbardziej widzialnej, jest obecnością, na którą nie ma zgody, tak? I stosuje się bardzo różne strategie, żeby tę obecność unieszkodliwić i ją zasłonić, ale te akty zasłonięcia są właśnie hiperwidoczne. Czyli tutaj ta strategia, o której mówiła Ewelina, pewna strategia hiperwidoczności, czyli pewnej nadwidoczności osób z niepełnosprawnością, działa jakby w tym odwrotnym kierunku, to znaczy odsłania nagle w jakiś podwójny sposób, wyolbrzymiony sposób wszystkie gesty polityczne, które są w tę obecność wymierzone. No i oczywiście aktorzy teatru politycznego nie byli na to zupełnie przygotowani. Tak? Znaczy widać było, że zostali zupełnie wyrzuceni ze swoich ról, że ta fasada, maska i wszelkie narzędzia kreowania wizerunku politycznego i dyskursu politycznego jakby rozsypały się i że bardzo ciężko złożyć je na nowo. I było to widoczne między innymi, oglądali Państwo spektakl, więc tutaj wydobyliśmy takie najbardziej, powiedziałabym, wyraziste przykłady, ale między innymi tutaj marszałek Karczewski, który też jest chirurgiem, odwoływał się do tej kategorii choroby i rzeczywiście wskazywał na to, że on jako specjalista od chorób, chociaż nie związanych z niepełnosprawnością, orientuje się doskonale, że narażanie osób z niepełnosprawnością na długotrwałe przebywanie w zamkniętej przestrzeni jest, czy powoduje, podwyższa to ryzyko epidemii. I rzeczywiście, nawet próbując się z tego wycofać, zabrnął jeszcze głębiej i zaczął mówić o różnych problemach gastrologicznych, kardiologicznych i różnych innych.
które oczywiście nie jest też tak, że ta sytuacja protestu nie była stresogenna, na pewno była stresogenna dla protestujących, natomiast oczywiście ta stresogenność wynikała też jakby z pewnych gestów wymierzonych w protestujących właśnie. I taką też myślę bardzo mocną strategią, wyrazistą, była strategia, która wyraziła się ustami Jacka Żalka, a dotyczyła z kolei właśnie przestrzeni prywatnej, tak, że to, co prywatne, powinno zostać w przestrzeni prywatnej i że opiekunowie z kolei zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, umieszczając swoje nieświadome sytuacje, w której występują dzieci i narażając je na ten stres widzialności właśnie, prawda? Odwoływał się tutaj do tej przestrzeni domowej, ale też ta figura żywej tarczy tutaj się pojawiła, prawda? Czyli rzeczywiście to zestawienie nieodpowiedzialnych opiekunów, którzy wystawiają swoje dzieci na taki atak. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, na jaki atak, prawda? Bo ten atak to jest też formułowany jako atak widoczności, prawda? Że się wystawia na widok, że robi się widowisko, tak? Czyli on tak naprawdę oskarża gdzieś, że rodzice i opiekunowie robią ze swoich dzieci freak show. Znowu powraca kategoria widzialności. I to, co jest niezwykłe, tutaj bym się odwołała do tekstu Dariusza Kosińskiego, który bardzo szybko jako krytyk teatralny, człowiek teatru, zareagował na protest w Sejmie i rzeczywiście napisał o proteście jako scenie teatralnej. To znaczy rzeczywiście gdzieś wydobył ten aspekt hiperwidzialności, która została przechwycona przez protestujących z wielką świadomością i uczynienie z Sejmu publicznej sceny renegocjowania praw obecności osób z niepełnosprawnościami w polskiej przestrzeni publicznej. Myślę, że takie przyjrzenie się czy przeanalizowanie, my w pracy nad spektaklem mieliśmy kalendarium protestu, analizowaliśmy to, co się działo w Sejmie dzień po dniu i rzeczywiście te strategie radzenia sobie polityków z obecnością protestujących były rozmaite, ale dotyczyły właśnie tych trzech poziomów, czyli poziomu rehabilitacji i poziomu medycznego, poziomu opieki rodzicielskiej, ale też tego poziomu miłosierdzia, który wyraził się chyba najdobitniej także w tym, co Mateusz Morawiecki nazwał daniną solidarnościową. Czyli znowu jakby to, co Ewelina mówiła tutaj, prawda, o tej akcji Stop Teleton, czyli akcji wymierzonej w działania charytatywne, tu możemy jakby zobaczyć ten rodzaj strategii premiera Polski, który w swoim geście ustanowienia daniny solidarnościowej umieszcza taką współodpowiedzialność jednych obywateli za drugich w sytuacji miłosierdzia, w sytuacji charytatywnej, w sytuacji daniny, czyli znowu jakby w tej sytuacji podrzędnej. I rzeczywiście ten rodzaj strategii, tego rodzaju strategii byli świadomi protestujący i to jest ta druga kategoria, myślę, bardzo ważna, to znaczy kategoria słyszalności. To znaczy, że tak naprawdę odpowiadając na te strategie, oni z dnia na dzień budowali tą przestrzeń swojej słyszalności. I to można też prześledzić w niezwykły sposób, kiedy przeczyta się nagłówki dzienników prasowych, ponieważ właśnie to w dziennikach prasowych, które też z dnia na dzień śledzą protest, widać, jak zmienia się język mówienia o niepełnosprawności. I widać, że tak naprawdę ten język zaczyna czerpać z dyskursu, którego twórcami są protestujący. I tak na przykład dzieci zamieniają się w osoby z niepełnosprawnością, później w dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Obok rodziców nagle pojawia się ta figura opiekuna, co też zaczyna poszerzać w ogóle tę zbiorową podmiotowość protestujących w Sejmie.
I widać na poziomie prześledzenia treści dzienników, że jesteśmy w tym momencie dużo dalej w myśleniu o miejscu osób z niepełnosprawnościami w polskiej przestrzeni publicznej niż miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. A co też niezwykłe, że coraz częściej pojawiają się artykuły, gdzie o kondycji osób z niepełnosprawnością i o tym, co dla nich ważne, możemy przeczytać w niespecjalistycznej prasie. Ja bym tutaj jeszcze dodała do tych rzeczy, o których powiedziałaś, które świadczą o pewnego rodzaju zmianie języka, która następowała w trakcie protestu i tuż po nim. Kwestię dla mnie bardzo istotną, to znaczy na początku mówiło się o tym proteście jako o proteście RON, rodziców osób niepełnosprawnych, i to była taka poręczna formuła, natomiast później i dzisiaj mówi się już o tym przede wszystkim jako o proteście osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, więc tutaj mamy na pierwszym miejscu jakby ten podmiot podstawowy i myślę, że to jest jakby włączenie do myślenia też tej zasady nic o nas bez nas, prawda? To znaczy, że jakby osoby z niepełnosprawnościami stają się rzeczywiście tutaj podmiotem i partnerem w dyskusji i to jest ta bardzo wyraźna zmiana związana z językiem, która gdzieś jest też efektem tego uwidocznienia, prawda? I tej obecności w przestrzeni publicznej. Ja mogę jeszcze Państwu zdradzić takie zaplecze spektaklu od takiej strony dramaturgicznej, bo przyszedł w tej pracy taki trudny moment dotyczący drugiej części właśnie, na którą pomysł był taki, że druga część będzie koncertem. No i faktycznie zaczęliśmy próbować, mieliśmy jakieś tam pomysły na sceny, aktorzy mieli pomysły na sceny swoje, no ale zaczęliśmy je próbować i co się okazało? Że koncert absolutnie wyklucza mówienie na tym etapie, po prostu w przestrzeni, w jakiej pracowaliśmy, wyklucza mówienie o swoich potrzebach, dlatego że ten głos jest niesłyszalny. I to uświadomienie sobie, że musimy zupełnie przedefiniować tę przestrzeń myślenia o tym, czym ma być spektakl rewolucji, czyli spektakl o słyszalności, był przede wszystkim takim uświadomieniem sobie, że musimy stworzyć przestrzeń, w której te głosy zostaną usłyszane, w której potrzeby zostaną wypowiedziane i dotrą na drugą stronę. Tak? Znajdą w odbiorcach rzeczywiście słuchaczy tych potrzeb. I to było gdzieś niezwykłe doświadczenie, bardzo stresogenne dla nas, bo to się okazało późno. Natomiast gdzieś też bardzo ważne, tak, że i aktorzy, co myślę, że też Państwo widzieli, że ta druga część jest dla nich naprawdę taką przestrzenią emancypacji poprzez wypowiadanie praw, wypowiadanie postulatów, wypowiadanie swoich potrzeb. I tak też widzimy sytuację protestu w Sejmie, tak, że była to i w tym sensie dla naszego teatru jest to taki kamień milowy, tak? Bo gdzieś zobaczyliśmy, że pewna idea, która nam towarzyszy od dłuższego czasu w działaniach artystycznych, to znaczy idea poszerzania tej przestrzeni słyszalności, ale też interwencji w przestrzeń publiczną, że znalazła odzwierciedlenie w dużym ruchu społecznym. I jako teatr czujemy się już w tym momencie zdecydowanie bezpieczniej. Może to jest dobry moment, żeby też Państwa zaprosić do dyskusji, ewentualnie do zadawania pytań, czy o spektakl, czy być może o pewne kwestie, które tutaj zarysowałyśmy jedynie w tym krótkim wprowadzeniu. Tadeusz Sobolewski. To, co Pani powiedziała na końcu, jest dla mnie decydujące i ważne, że ten protest, który oglądaliśmy, który rzeczywiście stał się jakimś publicznym spektaklem, że on został w jakimś sensie przygotowany przez teatr, czy teatry. W każdym razie ja znam Wasz teatr i widzę tą drogę, którą przechodzili też i aktorzy, i widzowie tego teatru. I w tym spektaklu wydaje mi się najdoskonalej
właśnie mając za tło ten protest realny, który był w Sejmie, widać jak i publiczność, i aktorzy, postacie, i aktorzy grający swoje postacie, siebie samych, przechodzą jakąś przemianę. Od tego początkowego śmiechu, prawda, śmiechu w tej sytuacji czysto komicznej, burleskowej, prawda, ta trójka osób na scenie, poprzez to, że aktorzy później wywalczają, jak gdyby zabierają tę przestrzeń i wciągają widza w swoją przestrzeń. Tym widzem mogą być także politycy. Kapitalne i śmieszne, że oni właśnie grają obie strony, prawda, że mogą zagrać premiera Morawieckiego. I to jest tak, że tutaj to jest coś więcej niż, coś innego niż satyra polityczna. Ona już była, ona istnieje bez teatru. Natomiast tutaj chodzi o to, o posadzenie tego premiera Morawieckiego czy senatora na widowni, a potem wciągnięcie go na scenę. Niepełnosprawni, oni zdejmują z kolei też swoje maski, bo każdy z nas ma swoją maskę i widzowie ją zdejmują i zdejmują ją aktorzy. Ze spektaklu na spektakl, jak gdyby coraz śmielej pokazują to, co jest dla nas jako rodziców dziecka z zespołem Downa, jest oczywistością, że oni są dorośli, tylko noszą maski. No ale to jest przecież Gombrowicz mówił, że wszyscy nosimy maski, wszyscy nosimy te gęby, wzajemnie je sobie przymierzamy. Także tutaj to wszystko następuje, takie zdjęcie tego. Także myślę, że mówimy o spektaklu, o przestrzeni manifestacji, ale jest też przestrzeń gry. I wydaje mi się, że ona tutaj dla mnie jest fascynująca zawsze. To, co się dzieje tutaj w czasie spektaklu z nami i z aktorami. Znam przecież aktorów i wiem, jak oni są postacie, z którymi jakby w życiu codziennym trudno nawiązać kontakt, znaleźć odzew. Ta sama postać, myślę o Teresce, to jest to fascynujące, że ona jak gdyby uzyskuje ten kontakt w jakimś sensie automatycznie, kiedy gra, kiedy jest w spektaklu. Po prostu jest to cudowna przestrzeń gry, która jest także przestrzenią społeczną, w której następuje to spotkanie, o którym panie mówiły. No, to spotkanie, czyli wyjście poza siebie. My wychodzimy poza tych widzów gapiących się, a oni jak gdyby odsłaniają siebie, ponieważ ja rozumiem, że druga część spektaklu polegała właśnie na tym, żeby każdy z nich jak gdyby przedstawił siebie. To jest rewia, nazywam to rewią, może nie koncertem, tylko rewią, w której każdy ma swój jakby, te swoje nie 5, ale może i 15 minut. I właściwie jest w nim takie, reprezentuje ich najtajniejsze potrzeby, właśnie występuje. Każdy z nich jest tym typem i gra siebie. To, że w teatrach, w których grają osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza z zespołem Downa, oni grają swoją niepełnosprawność, jest po prostu takim paradoksalnym wyjściem, takim, prawda, minchausenowskim wyciągnięciem siebie za włosy z bagna, no bo niepełnosprawny, który gra niepełnosprawnego, już jest jak gdyby poza tą maską, poza tą gębą, poza tym ograniczeniem. Także myślę, że tutaj dotykamy jakichś naprawdę spraw kapitalnych dla społeczeństwa i dla teatru, no bo teatr jest społeczeństwem i społeczeństwo jest jakimś teatrem. Także dziękuję bardzo. Ja również oglądałam przedstawienie, jak grali jako strajkowali w Sejmie niepełnosprawnych. I są zupełnie dorosli. Było dużo krzyku z emocji. I dużo ruchów niepełnosprawni. I ja pani powiedziała, że są zupełnie niepełnosprawne osoby, które
mogą mieć prawo do dorosłości, no i być z sobą jako niepełnosprawni, z emocji. Sobą jako niepełnosprawni. Prawni. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo jeszcze za wcześnie dla mnie, żeby powiedzieć coś szczegółowo o tym przedstawieniu, muszę wszystko przemyśleć, ale po prostu strasznie się ucieszyłam w ogóle z tematu tego przedstawienia, bo miałam sobie taki głęboki żal, no jakaś taka rana, że coś tak ważnego społecznie, że zostało właściwie zignorowane. No, znam osoby, które przestały chodzić do kościoła, dlatego że Kościół nie poparł tego protestu. Czyli jeśli chodzi o jednostki, to miało ogromne znaczenie, ale po prostu przerażająca była to zignorowanie, zmanipulowanie. No, tak jak porównuję ten nasz poprzedni spektakl teatru związany z Korwinem Mikke, mogliśmy się z tego śmiać, bo to była po prostu jakby jednostka. To była jakaś aberracja. Natomiast tutaj to był atak nie tylko ze strony rządu, polityków, ale społeczeństwa. No niestety, tak jak w tym Szczecinie, jak pani to przedstawia. I dlatego ucieszyło mnie to, że jakby nie poddajemy się, nie zignorujemy tej reakcji ani polityków, ani społeczeństwa, że będziemy jakby dalej protestować razem, jako ci opiekunowie, razem z naszymi dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Dziękuję. Czy można zadać pytanie jeszcze? Czy chcecie odpowiedzieć? Okej. To ja bym chciała zapytać bo wydaje mi się, że to bardzo trudne, jakby praktycznie prawie na bieżąco przepracowywać takie bardzo traumatyczne i trudne doświadczenie dla bardzo konkretnych osób, które tam były. Stąd moje pytanie, czy przygotowując spektakl współpracowałyście, czy byłyście w kontakcie, jak się domyślam, tak, z osobami, które tam faktycznie protestowały, jak ta współpraca wyglądała i na czym polegała? Więc tak, zaprosiłyśmy Adriana Glinkę razem z jego mamą do rozmowy, która będzie częścią książki, więc tak naprawdę nie była to taka konsultacja dotycząca spektaklu, ale bardzo duża potrzeba włączenia ich głosów w publikację, która towarzyszy protestowi. I rzeczywiście to rozmowa, która skupiała aktywistów z niepełnosprawnościami i która na różnych poziomach porusza takie zagadnienia jak język, to w jaki sposób w ogóle mówić, jak przemoc, której doświadczają osoby z niepełnosprawnościami, także przemoc domowa, jak równe prawa. Więc jakby w taki sposób włączaliśmy uczestników protestu. Mogliśmy się konsultować, ale też świadomie tego nie zrobiliśmy, ponieważ chcieliśmy sobie zostawić takie pole do własnej interpretacji. Natomiast wczoraj Adrian Glinka z rodzicami był na premierze. Przemawiał też razem z aktorami Teatru 21 i to było naprawdę poruszające. Powiedział, że rzeczywiście widzi w tym spektaklu przedłużenie swojej walki. I myślę, że dla nas jako twórców teatru chyba nie ma ważniejszych słów, które mogłyby paść, ale też ja sobie zdałam sprawę bardzo mocno z tego, że to pozycjonuje też teatr w innym kontekście dzisiaj, tak? Że po prostu przed protestem Teatr 21 był trochę innym teatrem i po proteście jego miejsce też już jest gdzie indziej. I myślę, że to też w tym spektaklu się manifestuje, właśnie drugą częścią, kiedy aktorzy, wczoraj była też taka sytuacja bardzo niezwykła, kiedy
Piotr Sagowski odgrywający Wieczne Dziecko, czyli chodzi mi o tą scenę, kiedy Piotr wychodzi w kostiumie z pluszaków. Osoby z niepełnosprawnościami w Sejmie dostały bardzo dużo pluszaków. Akcje takiego ofiarowania maskotek, w jakimś akcji solidarności, ale to też pokazuje jakby tak, jakiś rodzaj takiego, no jednak to jest jakby taki gest pewnej infantylizacji. I Piotr stanął na scenie i zobaczył, że publiczność zajmuje przestrzeń schodów, a on wchodzi po tych schodach, wbiega, robi performance, który jest skierowany do całej publiczności. I pokazał widzom, że mają się ze sceny, że mają się po prostu przesunąć. Widzowie nie zareagowali, nie wiedzieli do końca, co to znaczy, bo użył gestu. Więc Martyna Peszko, aktorka Biennale Warszawa, chciała przesunąć publiczność, żeby Piotr rozpoczął swój performance. I w tym geście, to znaczy ja tutaj decyduję, w jaki sposób moja scena będzie wyglądać i czego ja w tej scenie potrzebuję, widzę jakiś bardzo duży sukces takiej pracy zespołowej. To znaczy, że on doskonale wie, że może w strukturze w ogóle też tego spektaklu absolutnie sobie na to pozwolić, bo ona jest tak zbudowana też, że takie gesty nabierają podwójnego znaczenia. W odpowiedzi na Twoje jeszcze pytanie, bo mi się wydaje, że nie konsultowaliśmy się rzeczywiście w momencie pracy nad spektaklem, ale myślę, że wszystkich nas, współtwórców Teatru 21 i też naszych aktorów, sam protest bardzo dotknął i zostawił nas taki ślad. Byliśmy często, powiem o sobie, byłam uczestniczką każdej demonstracji i też po spektaklach chodziliśmy i też po naszych spektaklach, po naszych graniach wydawaliśmy oświadczenie, jakby solidaryzując się z osobami protestującymi w Sejmie i myślę, że przystępując do tej pracy nosiliśmy w sobie i do tej pory ja noszę w sobie mocny ślad tego, więc też totalnie był już inny początek, zero. Że to nie było tak, że przystępowaliśmy do kolejnej produkcji, tylko że tutaj już było totalnie bardzo świadoma decyzja, z bardzo świadomym też przyjęciem tego wszystkiego, co się dobrego wydarzyło, ale też tego wszystkiego, o czym mówiła Ania Sobolewska, tego, co ujawniło, obnażyło też w społeczeństwie, właśnie ten cały hejt internetowy i całą taką obłudę i właśnie te puste deklaracje. Więc myślę, że w tym procesie naszej pracy też to było bardzo mocne i też gdzieś decyzje na pewne radykalne też obrazy, czy na radykalne pójście gdzieś dalej jeszcze z aktorami, bo wiedzieliśmy, że właśnie jesteśmy już totalnie w innym miejscu po tym proteście w Sejmie.